Nie wiem, czy wiesz, że w chwili, gdy oglądasz tę audycję, to właśnie wchodzi w życie albo już właśnie weszła ustawa bardzo mocno zmieniająca rynek nieruchomości i ona wchodzi w takiej ciszy, no mamy szum przedwyborczy i niewielu tą ustawą się chwali, ani też niewielu ją krytykuje, co szczerze mówiąc mnie dziwi, a jest to akurat jedna z lepszych ustaw dotyczących rynku nieruchomości, chociaż też nie jest taką ustawą, która postawiła kropkę nad i, czyli krótko mówiąc, ona być może zwiększy dostępność nieruchomości, ale ma pewne haczyki, o czym powiem. Czego dotyczy ta ustawa i kto powinien się nią zainteresować? No przede wszystkim każdy, kto po pierwsze ma jakąś działkę, po drugie może chce kupić działkę i kiedyś się budować, może jest czynnym deweloperem, no i musi zdobywać tereny. Każdy też, kogo interesuje rynek mieszkań, bo ta ustawa ma również wpływ na ceny mieszkań, nawet jeżeli bezpośrednio działki nie kupujesz. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości i zmiany w prawie, no to subskrybuj ten kanał. Zachęcam również do sugerowania nam tematów audycji, którymi się mamy zajmować, do uczestnictwa w serwisie Discord i do zaglądania na naszą platformę szkoleniową Symen24.pl. Ale kto jest w tej grupie? W tej grupie są właściciele właśnie, deweloperzy i nawet pośrednicy, bo oni również obracają nieruchomościami. O co chodzi w tej ustawie? No, jak wiecie, pewnie niewiele gmin miało miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i w związku z tym postanowiono to rozwiązanie uprościć. Wprowadzono tak zwane ogólne plany gmin. Te gminy mają stworzyć te plany i w skrócie to działać będzie w ten sposób, że gmina tworząc taki plan zarezerwuje pewne tereny pod budowę, na przykład wielorodzinną, albo pod jakieś magazyny, może nawet na cmentarze, no pod różne przeznaczenia, a inne tereny pozostaną nie włączone do terenów, na których można coś budować. Jaka jest różnica między nową ustawą a stanem obecnym? No taka, że dzisiaj się można było budować tam, gdzie są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a jak powiedziałem, nie wszędzie, ale tam, gdzie nie było miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, można się budować na podstawie tzw. decyzji o warunkach zabudowy. Nowa ustawa wprowadza zasadę, po pewnym okresie przejściowym będzie można takie warunki zabudowy uzyskać wyłącznie w terenie, w którym plan ogólny przewiduje możliwość budowania się. Czyli nie będzie tak jak teraz już, że w zasadzie te wydawanie warunków zabudowy tej decyzji było z jednej strony niby uregulowane, ale jednocześnie mocno rozciągliwe i można było dowieść, że nawet na bezludziu się budujesz. Kto zajmuje się praktyką budownictwa, to wie, że tak było. Zostaną ograniczone obszary analizowane do budowy i tak dalej. Nie chcę tutaj chodzić w szczegóły. Jeżeli kogoś to interesuje, no to oczywiście zapraszam na szkolenia na Symen24. Link na dole, macie mnóstwo szkoleń o obrocie gruntami. Ale jaki haczyk jest związany z wprowadzeniem w życie tej ustawy? Ustawa ma szczytne cele. Walkę z rozproszonym budownictwem, koncentrację zabudowy po to, żeby wydatki na przykład energetyczne, na transport były mniejsze, żeby łatwiej było zbroić tereny. To wszystko są słuszne rozwiązania. Ustawa też mówi, i tu jest uwaga, że te plany ogólne mają uwzględniać faktyczne zapotrzebowanie w gminie na nowe potrzeby, czyli na przykład na budownictwo mieszkaniowe. Nie będzie już takiej możliwości, że praktycznie cała gmina jest możliwa do zabudowy i zabudowa jest przez to rozproszona, zabudowa się nie koncentruje. Ale to ma swoje plusy i minusy. To ta koncentracja jest tak naprawdę plusem, bo tak działa cały świat. Ale co jest minusem? Żeby podaż terenów była, to muszą być również chętni do sprzedaży tych terenów. A czy teraz będą chętni? Przecież jeżeli
ten teren przewidziany pod budownictwo zostanie mocno skoncentrowany, ograniczony, to znaczy, że tylko część właścicieli gruntów będzie posiadała grunty przeznaczone pod budownictwo, reszta takich gruntów nie będzie posiadała. I to oznacza, że ci ludzie mogą mówić sobie tak, zaraz, ale dlaczego ja mam dzisiaj sprzedać ziemię? Ja poczekam, niech tam jeszcze 2-3 sprzeda ziemię, będzie mniejszy zasób ziemi do sprzedaży, no to wartość mojej nieruchomości urośnie i ja uzyskam większą cenę sprzedając. To jest dość logiczne myślenie i ja nie mam nic przeciwko takiemu postępowaniu. Każdy ma prawo przecież dbać o swój interes i o to, żeby swoją nieruchomość sprzedać lepiej. Dla innych ludzi, dla tych, którzy mają dziś działki, ale liczyli na dostanie decyzji warunków zabudowy, może okazać się, że nie dostaną tej decyzji o warunkach zabudowy, bo gmina w swoim planie ogólnym stwierdzi, że ten teren na razie ma leżeć odłogiem, tak mówiąc w cudzysłowie. Po prostu, że tego terenu nie będzie na razie przeznaczała pod zabudowę. Dlatego na wstępie do tego filmu powiedziałem, że ta ustawa jest krokiem w dobrym kierunku, no ponieważ faktycznie może troszeczkę uporządkować to, co się dzieje w budownictwie, troszeczkę uporządkować planowanie przestrzenne. Oczywiście już podniosły się też głosy urbanistów, że gminy nie zdążą tych planów uchwalić w ciągu 2 lat, no ale powiem też, że gminy niektóre w ciągu 30 lat bez mała nie zdołały uchwalić miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a jeżeli czegoś nie potrafisz zrobić przez 30 lat, to nie mów mi, że nie miałeś pieniędzy, bo można było znaleźć finansowanie w dowolny sposób. Może taka gmina, która nie potrafi uchwalić takiego planu, bo nie ma pieniędzy, to się trzeba zastanowić, czy ona w ogóle ma ekonomiczną rację bytu. To taka trochę złośliwość, ale taka jest prawda. No ja wiem z drugiej strony, że są też ludzie zainteresowani, żeby po prostu miejscowych planów nie było. No i teraz, jeżeli mamy sytuację tą, dobrze, są plany ogólne, oprócz tych miejscowych, będą te plany ogólne, które mówią, możesz się budować, ale w tym miejscu, gdzie jest plan ogólny, musisz dostać warunki zabudowy i dostaniesz je na podstawie właśnie tego, co mówi ten plan ogólny, no to teraz powiedz mi, jak mam skłonić sprzedających do sprzedaży. Skoro cały system podatkowy, oprócz tego ich myślenia, że czekają na wzrost nieruchomości, skoro cały system podatkowy również w Polsce, można powiedzieć, karze inicjatywę lub też w ogóle mówi, lepiej ziemię trzymaj, posiadaj, a jej nie sprzedawaj, bo ona będzie drożała, a Twoje opłaty związane z posiadaniem ziemi są duże. I teraz to dla mnie jest ciekawe, dlaczego właśnie ta ustawa, która idzie w dobrym kierunku, wchodzi tak po cichu, nikt nie rozpoczyna dyskusji i nikt nie rozpoczyna odważnej dyskusji o systemie podatkowym w Polsce, o jego zmianie w kierunku uproszczenia systemu podatkowego i zrobienia, żeby ten system był takim systemem proinwestycyjnym, żeby zachęcał ludzi do działania, do produkowania, a nie do na przykład chomikowania, czy nie do nieróbstwa. No rozumiem, że jest to temat delikatny. W każdym razie, reasumując, ustawa weszła w życie. Jeżeli obracasz ziemią i jeżeli chcesz kupić jakąś działkę, to zastanów się, czy teraz warto kupować działkę bez planu zagospodarowania przestrzennego, skoro gmina może zaraz opracować taki plan ogólny, w którym ten teren, w którym ty kupisz działkę, będzie po prostu wyłączony z możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Jeżeli pośredniczysz w takich transakcjach, no to również zastanów się, czy dany teren warto teraz przyjmować do pośrednictwa i na przykład, czy warto informować klientów, że na pewno tam się zbudujecie, jeżeli zaraz może się okazać, że to nie zostanie spełnione. No, są przepisy przejściowe.
I to nie jest tak, że dzisiaj, kiedy nie ma jeszcze tych planów ogólnych, wydawanie warunków zabudowy zostało sparaliżowane. O tym właśnie mówimy chociażby w szkoleniach na cement24.pl, ale te przepisy przejściowe trzeba znać i trzeba, jeżeli jesteś pośrednikiem na przykład, swoich klientów mocno o nich informować. I to zarówno tych, którzy kupują, po to, żeby gdy kupią działkę, to żeby mogli wykonać odpowiednie czynności, zdążyli, ale też tych, którzy sprzedają, bo sprzedającego też trzeba poinformować, że słuchaj, dzisiaj jeszcze jest takie okienko, w którym Twoja działka ma jakąś wartość. Będzie można na nią uzyskać warunki zabudowy, ale to okienko może, chociaż nie musi, ale może się wkrótce zamknąć. Weź to pod uwagę i może nie szarżuj dzisiaj z ceną takiej nieruchomości, bo się może okazać, że zostaniesz, no jak to się mówi, z ręką w nocniku. Takie głupie powiedzenie w Polsce istnieje, ale po prostu przegapisz swoją okazję. Jeżeli interesuje Was obrót nieruchomościami, trendy, zmiany prawa, zapraszam, subskrybujcie ten kanał. Również przysyłajcie nam propozycje nowych audycji o tym, o czym chcecie wiedzieć. Zachęcam do dyskusji na Discord, no i też zapraszam na stronę cement24.pl.